Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym filmie Łotrzyca na poziomie 88, Mistrzostwo Sokolnictwo. Wszystkich zainteresowanych budową zapraszam na film. Rozpoczynam od statystyk mojej postaci. Poziom 88, Sokolniczka, witalność na 16, siła 1, zręczność na 30, inteligencja 1, dostrojenie 2. Moje odporności wszystkie wymaksowane, poza odpornością na zatrucie, gdzie mam 62%. Moja obrona, szansa na blok 3%, pancerz 501, unik 431, szansa na uniknięcie ogłuszenia 1149, podtrzymanie osłony na 4%. Obrażenia, szansa na trafienie krytyczne 24%, szansa na trafienie krytyczne łukiem 28%, mnożnik obrażeń trafienia krytycznego 320%, zwiększone obrażenia od łuku na 287% i zwiększone obrażenia od ognia 189%. Moja obrona, wytrzymałość 20%, próg wytrzymałości 564, szansa na uniknięcie trafienia krytycznego 97%, szansa na otrzymanie draśnięcia 16%. Teraz sługusy, czyli mój sokół, obrażenia 275%, mnożnik obrażeń krytycznych sługusów 335%. I inne obrażenia od podpalenia 119, życie odzyskiwane po użyciu mikstury 441, moje pola mikstur to 7 i zwiększona skuteczność leczenia na 19%. Moje życie to 1769 punktów, regeneracja 38 na sekundę, osłona 43, podtrzymywanie osłony na 4%, wytrzymałość 20, próg wytrzymałości 564, mana na 104. Teraz przejdę do moich zdolności pasywnych. W zdolnościach pasywnych mam przyznane 8 punktów na stabilną rękę, 2 punkty na spryt, 5 punktów na unikanie oraz 5 punktów na zwinność. Do tego przyznałem 8 punktów na krytyczną precyzję, aby zwiększyć szanse na trafienie krytyczne łukiem. Przyznałem tutaj w sumie 28 punktów. Następna zdolność pasywna strzelczyni. Tutaj mam przyznane 5 punktów na drenujące strzały oraz 4 punkty na skrytobójczy kołczan, czyli mam zwiększone obrażenia fizyczne od łuku na +4 i zwiększoną szansę na trafienie krytyczne 32%. Teraz moja umiejętność mistrzostwa Sokolniczka. W sumie przeznaczyłem 64 punkty na mistrzostwo Sokolniczka, 5 punktów na zwiadowczyni bezdroży, 5 punktów na skrzydła raptora, 7 punktów na treserkę, 3 punkty na obca wytrwałość, wytrzymałość włóczy kija 2 punkty, 1 punkt na znak strażniczki, 6 punktów na taktyk, następnie 3 punkty na odbicie i kombinację, 6 punktów na taktyki uników, 1 punkt na ostateczną pamiątkę, następne punkty będę przeznaczał tutaj na atak z flanki, 1 punkt na intuicyjne połączenie, 3 punkty na bezlitosne szpony, 6 punktów na precyzja igły, 2 punkty na ekspresowość, pozwala mi to zwiększyć skuteczność pośpiechu oraz czas trwania pośpiechu i 7 punktów na wyrafinowanie oraz 6 punktów na wiatr w plecy. Teraz przejdę do moich zdolności i specjalizacji. Moje zdolności, jakie używam oraz w których się specjalizuję, to powietrzny atak, który mam na 25 punktów i tutaj mam przeznaczone 3 punkty na ptasi łowca, zwiększone obrażenia, 3 punkty na szkolenie pocisków, 1 punkt na umbralne szczątki
4 punkty na zasadzkę oraz 1 punkt na pogromca dużej zdobyczy. Następnie 1 punkt na podniebny nalot, 2 punkty na odświeżająca determinacja i 1 punkt na skoordynowany atak. 2 punkty na uzdrawiający podmuch, 2 punkty na powietrzną sprawność, 1 punkt na potok pazurów, 1 punkt na skrzydła trwogi oraz 1 punkt na spustoszenie sokoła i 1 punkt na jeździec wiatru. W sumie mam 25 punktów, z czego 5 punktów pochodzi z mojego ekwipunku. Zdolność sokolnictwo mam na 25 i tutaj przeznaczyłem 2 punkty na ptasią wydolność, 1 punkt na łupcy łowcy, 1 punkt na ptak drapieżny, 2 punkty na taniec krwi. Następnie 2 punkty na ramię w ramię, 1 punkt na wyszkolony myśliwy, 1 punkt po oczach go oraz 1 punkt na osłoniętą słabość. Następnie 1 punkt na drogę sokolniczki, 2 punkty czy to ptak oraz 2 punkty na zwinną zdobycz. 1 punkt na pomocnik. Sokół nadaje teraz wysoki priorytet wrogom znajdującym się w pobliżu miejsca, w którym wykonano ostatni atak. Wręcz w moim przypadku to atak łukiem. Pozostałe punkty przeznaczyłem na znak sokolniczki, 2 punkty na czuwanie skrzydeł, 2 punkty na znaczące uderzenia i 3 punkty na ptasi arsenał. Moją następną zdolnością jest wybuchowa pułapka. W sumie mam przeznaczone 22 punkty, z czego 2 punkty pochodzą z ekwipunku. Przyznałem 3 punkty na przedział popiołu, 1 punkt na projekt Majsterkowicza. Następnie 2 punkty na pole minowe, 3 punkty na zraszacz pułapka, 1 punkt na trebusz. Tutaj poszedł, i jeszcze 1 punkt na automatyczne bombardowanie. Pozostałe punkty, 2 punkty na pęk materiałów wybuchowych, 1 punkt na ziemia niczyja, 1 punkt na eksplodujący deszcz. Pozwala mi to podpiąć moją wybuchową pułapkę pod łuk i wyzwalacz uderzenia. 1 punkt na subtelny sabotaż, następnie 3 punkty na schemat Jelkora, 1 punkt na podniebny sygnał i 1 punkt na gniazdujący ptak wolności. Moja następna umiejętność to bomba dymna. Przeznaczyłem tutaj 5 punktów na długotrwałe opary, czyli czas trwania mojej bomby dymnej jest zwiększony plus 50%, 1 punkt na masakrę w ukryciu, 2 punkty na ostrza dymne, 4 punkty na umbralny atak. Chmura dymu ma szansę stworzyć cień co sekundę w losowej lokalizacji wewnątrz chmury dymu. Szansa na cień tutaj mam na 100%. Następnie 1 punkt na gęsty dym, 4 punkty na erodujące opary. Nakłada rozerwanie pancerza na wrogów znajdujących się w chmurze dymu co sekundę. Kumulacja rozerwania pancerza plus 4. Z reguły używam tej umiejętności na elity i na bossów. Wirująca mgła na plus 2 oraz strzała dymna na plus 1. Następnie przyznałem 1 punkt na spowity mrokiem. Moja ostatnia umiejętność to bomba nurkująca. Jest to zdolność, która zadaje najwięcej obrażeń. W sumie mam ją na poziomie 25, z czego 5 punktów pochodzi z ekwipunku. I teraz mam 2 punkty na gorączkę łowów, 2 punkty na zjednoczona ofensywa, 3 punkty na piórospad i 1 punkt na ostrza pazurów. Następnie 3 punkty na skupiony łowca i zbieracz chmur, 1 punkt. Pozostałe punkty 4 punkty na pośpieszne skrzydła, 4 punkty na dewastujące pikowanie, 3 punkty na skrzydłach cieni. Czyli teraz moja bomba nurkująca tworzy sokoły cienia.
1 punkt na stado kruków i 1 punkt na tańczące cienie. Moje sokoły cienia, które wylądują w obszarze działania mojej bomby dymnej, wzbijają się w powietrze po krótkim opóźnieniu, po czym ponownie zanurkują w pobliskiego wroga, zadając obrażenia wokół niego. Czyli to jest takie podwójne uderzenie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o moje zdolności i specjalizacje. Najważniejszy element mojego wyposażenia to jest łuk. To jest najlepszy łuk dla łotrzycy, której mistrzostwo to jest sokolnictwo. I to jest unikatowy łuk pazury męstwa. Tutaj mam plus 60 łuk obrażenia, 117% zwiększone łuk obrażenia, plus 3% szansy na trafienie krytyczne, plus 4 do zdolności sokolnictwo, plus 2 do zdolności bomba nurkująca, plus 4 do zdolności powietrzny atak. I kiedy trafię wroga trafieniem krytycznym, mój sokół otrzymuje plus 25 obrażeń wręcz przez 4 sekundy, a umiejętności sokoła odzyskują 25% pozostałego czasu odnowienia. Mój kołczan to jest strażniczy kościany kołczan izolacji, cechy bazowe plus 30% odporności fizycznej, plus 15% odporności nekrotycznej. Moje afiksy 92% zwiększone obrażenia od łuku, plus 9 obrażenia od ognia od łuku, plus 18% odporność żywiołową, plus 41 odporność na pustkę i plus 15 odporność na zatrucie. I teraz przejdę do hełmu. Łotrzykowski rogaty hełm żywota, plus 62 pancerz, plus 10% odporność fizyczna, 16% zwiększone obrażenia fizyczne. Afiksy plus 8 do witalności, 65 osłona zyskiwana przy użyciu bomby dymnej, plus 16% odporność żywiołowa i plus 96 życie. Mój amulet ożywiający kościany amulet izolacji, plus 40% odporności fizycznej, plus 38% odporności nekrotycznej. Afiksy 49% zwiększona regeneracja many, plus 26% mnożnik obrażeń trafienia krytycznego, plus 40% szansa na rozerwanie pancerza przy trafieniu i plus 12% odporność żywiołowa. Łotrzykowski płaszcz z łusek gorgony wołu, plus 255 pancerz, 13% szansa na otrzymanie draśnięcia przy trafieniu, plus 36 odporność na błyskawice. Afiksy plus 2 do bomba nurkująca, 79% zwiększone obrażenia od sługusów, plus 1 do wybuchowej pułapki, 44% zwiększone obrażenia od broni miotanej, odporność na zimno plus 59% oraz 27% zwiększone życie. Moje pierścienie, unikatowy pierścień wstęgi krwi, plus 34 odporność na ogień, 35% zwiększone ogień obrażenia, 8% zwiększone życie, 2,2% obrażenia od sługusa wręcz wysysane są jako życie za trafienie. Mój sługus ma o 32% zwiększoną częstotliwość wysysania, plus 6 punktów obrażeń fizycznych wręcz dla sługusów i moje sługusy nie będą otrzymywać trafień krytycznych. Mój pas przywódczy osprejański, pas monolityczny, plus 6 do pola mikstur, dodatkowo jedno pole do pola mikstur, plus 39 życie odzyskiwane przy użyciu mikstur, 39% zwiększone obrażenia sługusów, plus 72 życie, 459 szansa na uniknięcie ogłuszenia, 11% zwiększone życie i 67% zwiększone życie sługusów. Mój legendarny pierścień, źródło wymazanych, 21% zwiększone obrażenia żywiołowe, 18% z życia przywrócone przez miksturę przekształcone jest w osłonę, 71% odporność nekrotyczna i 31% szansa na uniknięcie trafienia krytycznego, 6% zwiększone życie i mana, 18% z kosztu many zyskanej jako osłona oraz jedna osłona zyskiwana przy trafieniu za każde 10 punktów brakującej many, jeśli moja obecna osłona jest niższa niż moje brakujące zdrowie. Moje rękawice, przywódcze rękawice krzyżowca wydolności,
plus 80 pancerz, plus 34 odporność na pustkę, plus 12 obrażenia od broni miotanej, 90% zwiększone obrażenia sługusów, plus 51 próg wytrzymałości i plus 24 odporność nekrotyczna. Moje buty to są legendarne buty, zapowiedź wymazanych, plus 35 pancerz, 7% zwiększona szybkość ruchu, plus 1 dostrojenie, plus 5 na witalność, plus 72 częstotliwość uników, 68% zwiększona regeneracja życia, pozostałe afiksy 8% zwiększona szybkość ruchu, 11% szansa na zyskanie pośpiechu na 3 sekundy po śmierci pobliskiego wroga, 20% mniej odniesione obrażenia w czasie podczas posiadania pośpiechu. I tu jest ten ostatni aspekt, tekst po angielsku. Jeżeli otrzymam pośpiech lub odświeży się jego czas odnowienia, otrzymuję 42% osłony. I moje sługusy otrzymają pośpiech i szał na 3 sekundy. Mój relikt, gambit wymazanej łotrzycy, to jest legendarny relikt. Cecha bazowa 22% zwiększona szansa na trafienie krytyczne, afiksy 28% zwiększone obrażenia od błyskawic, nie używam, 41% zwiększone obrażenia od ognia, używam, 28% zwiększona regeneracja życia, plus 5% odporność żywiołowa, plus 1 do zdolności łotrzycy, plus 25 do częstotliwości uników, szansa 1 na 6 na otrzymanie 15% mniej obrażeń za każdy aktywny cień. Czyli dzięki tej umiejętności tworzę cienie. Teraz moje posążki. Zdobiony posążek, plus 18 mnożnik obrażeń trafienia krytycznego, plus 18% sługus mnożnik obrażeń trafienia krytycznego, 31% zwiększone obrażenia od broni miotanej. Mój drugi zdobiony posążek, 16% mnożnik obrażeń trafienia krytycznego, 16% sługus mnożnik obrażeń trafienia krytycznego, 53% zwiększona szansa na trafienie krytyczne łukiem. Mój ogromny posążek, plus 1 do maksymalnej liczby pułapek, wybuchowa pułapka, 13% zwiększona broń miotana, szybkość ataku i 33% zwiększone obrażenia podczas walki łukiem. Teraz mój sękaty posążek, 15% zwiększona szansa na trafienie krytyczne, 14% zwiększone ogień obrażenia, 14% zwiększone sługus ogień obrażenia. I mój skromny posążek, 2 do witalności, 14% do odporności fizycznej. I moje małe posążki, 10% zwiększona skuteczność leczenia, 7% odporności na zatrucie, 10% zwiększona regeneracja życia, 7 odporności na zatrucie, 9% zwiększone obrażenia w czasie, 7% odporność fizyczna i 9% zwiększona skuteczność leczenia, plus 7% odporność na zatrucie. To by były moje posążki. Teraz moje błogosławieństwa, monolit upadek wyrzutków, mam dumę rebelii, moja szansa na wypadnięcie wielkiego posążka jest zwiększona o 36%, monolit skradziona lanca, błogosławieństwo chwyt lancy, szansa na wypadnięcie rękawic jest zwiększona o 25%, monolit czarne słońce, moje błogosławieństwo to pustka popiołu, plus 24% do mnożnika obrażeń trafienia krytycznego, monolit krew, mróz i śmierć, szansa na wypadnięcie łuku jest zwiększona o 33%, monolit zakończenie burzy, 58 osłona zyskiwana przy użyciu mikstury, plus 134 próg wyczerpywania się osłony, monolit upadek cesarstwa, moje błogosławieństwo to dobrodziejstwo skarabeusza. Szansa na wypadnięcie odłamku do łuku jest zwiększona o 25%. Monolit rządy smoków. Moje błogosławieństwo to przetrwanie potęgi. Plus 31% szansa na uniknięcie trafienia krytycznego. Monolit ostatnia ruina. Moje błogosławieństwo to pamięć mistrzów. Szansa na wypadnięcie odłamka klasowego jest zwiększona o 16%. Monolit era zimy. Moje błogosławieństwo to furia północy. Plus 10% szansy na rozerwanie odporności fizycznej po trafieniu. I ostatni monolit to duchy ognia.
Moje błogosławieństwo to klątwa siarki plus 29% szansy na nałożenie słabości po trafieniu. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania lub sugestie do tej budowy, to napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.